the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj wrzucimy sobie na tę tapetę ogólnie jeszcze jedną rzecz a propos tego, co się teraz dzieje ogólnie w Rise of Kingdoms. Bo poza tym, że mamy KVK i KVK nie idzie po naszej myśli, pewnie widzieliście ze streamów, jak to u nas wyglądało. Wrzucimy sobie temat, który wyszedł teraz parę dni temu, czyli dziwne zdarzenia. Event, który już raz mieliśmy w ostatnim czasie. Jest to event, który naprawdę jest takim eventem bardzo fajnym. Jeżeli będziecie mieli możliwość go zrobienia, polecam. Z tego względu, że jakby na to nie patrzeć, tutaj możecie zdobyć bardzo dużo AP, jeżeli chodzi o potiony. I ja to ogólnie tak robiłem zawsze, że szukałem sobie zadań poprzez, jakby tak powiedzieć, poprzez tych, jak to prośba mieszkańców, czyli poprzez tych takich poprzez takie domki. I tutaj mamy, że tu mamy +2 piechota. Ok, przyjmuję ją. I mam tam, tak widzicie, 2 razy po 100 action pointów. I co tu potrzebuję? Potrzebuję dukę. I zrobimy sobie dowódców drugiego poziomu. Tak? Tak, piechoty. Pyk. To przyspieszymy. Speed-upów dużo nie ma, to i tak będzie czas na farmienie. Jeszcze, no i zobaczymy, co będzie w KVK dalej. No i zadanie sobie tutaj zrobiłem. Odbieramy. Teraz robimy kolejne zadanie. Mam maszyny obleżnicze. No to takie średniawa, no ale trzeba zrobić. Bo wypadałoby ją przyjąć, nie? Ja tylko znaleźć. Okej, bierzemy, przyjmujemy. No i maszyny obleżnicze. Tu akurat mam taką jedynkę, więc trochę lipa, ale my sobie tu, zobaczymy jeszcze. Okej. Przyspieszymy. Postaram się tam oczywiście pozbierać więcej tych rubinki. Mamy odbierz i teraz mamy kolejne zadanie. Kolejne zadanie jest z kawalerią. Też przy wyszkól 1500 dwójek. Polecimy. Potrzebujemy dwójki kawalerię. Też tutaj to sobie zobaczymy. Bez sensu, czy te przyspieszenia tak idą, ale ja chcę to zrobić w miesięcy spokój. Tym bardziej, że w tym jakby tak powiedzieć już tutaj chyba wszystko, nie? Tak, tutaj tylko stajnie, bo to już wszystkie zrobiłem. I po prostu chcę to zrobić, bo tutaj mam jeszcze do zabicia tego bandytę. Ja sobie go robię na solo, nie robię mobilizacji na niego. Rzadko tutaj ktoś u nas to robi, że rzuca mobilizację, żebyśmy mogli to z kimś zrobić. Ale wszystkim można tutaj fajne nagrody zdobyć. Przyspieszenia wszystkim, chociaż tutaj ta trójka do badań nie potrzebuje. Ale jest to event, gdzie naprawdę dużo wyciągacie, dużo możecie wyciągnąć AP. Pomyślcie sobie, że tak, jak dobrze pamiętam, to każdy, tak widzicie, quest dawał gdzieś tam koło każdego odkrycia i tam zrobienie tego questu dawał nam 2 razy po 200. Wiem, że jest chyba quest, który tam za 3000 plus, czy tam 4000 zrobionych daje chyba 4 razy po 100, tak? Więc jakby na to, ja taki quest miałem jeden, to mogę już teraz powiedzieć. I jeżeli ja takich AP, patrzmy tutaj, jeżeli takich AP zrobiłem, mamy 80, mam 86 teraz. Czyli powiedzmy, nawet jeżeli zrobiłem 10, no to mam 10 razy ten, to już mam 2K. Drugie 10 to jest 10K. Więc jakby na to nie patrzeć, no to już mam tych AP troszeczkę dużo, tak? Dobrze mówię? 10. Tutaj sobie odpalimy, żebyście żeby potem nie było. 200. Tam robimy 100 razy, no powiedzmy 10, 100 razy, bo tu mamy 5 questów, tak? Nie, 200 razy, bo 200 razy
5 questów, no to już jest 1000 i potem powiedzmy zrobimy tam 2000 tego. Dobrze liczę wszystko? Potiony mamy razy 100, 200 potionów, znaczy 200 punktów akcji wtedy i razy to robimy 200 punktów akcji, razy powiedzmy 10, 2000 i potem, czyli tam gdzieś koło 4000 mamy gdzieś tych punktów akcji. Oczywiście jeżeli wylosujemy coś lepszego, to możemy wykręcić więcej, bo jeżeli wylosujemy, powiedzmy, tutaj już możemy odkryć, pokażę wam od razu jakie to są te, żeby odkrywać, coś tak, tu macie takie tej strefy? Udało. A, czy niektórym się udało i teraz nie mam podświetlenia. A okej, bo na telefonie to puszczałem. Tutaj też, no to wiem, że u góry nie puszczałem. A, już mi się udało wszystkie zrobić na dzisiaj. Ale ogólnie tam wysyłacie, by tak powiedzieć, zwiady 3, no i tam zdobywacie. Jeżeli tak niektórzy mówili, że można to zrobić tak, że robić głównie tylko te questy, jak znajdziemy tam co dają na przykład razy 4, czyli wtedy mamy 10, 20, 24, tam 4 razy 10, no ponad 8, nawet 10, 12k AP można na tym wycisnąć, no to wtedy warto, nie? Ale jest to jeden z eventów, na które warto po prostu spędzić troszeczkę czasu i go robić ze względu na AP. AP, wiecie jak z AP wyglądają sytuacje. Bardzo potrzebujemy je mieć zrobione. Z tego względu, że AP nam się przydaje potem na maruderach i jakichkolwiek aktywnościach w naszym, jakby tak powiedzieć, tutaj w grze. Więc moim zdaniem, jeżeli byście mieli taką sytuację, to ciśnijcie. I drugą opcją, którą wam chciałem pokazać, to zaraz tylko chciałem pójść od wojska, bo mnie tutaj trochę wystopowali dzisiaj czasowo na farmie, czy na robienie tych moich super tam chainów. Janga. To opowiadając o czempionach Olimpii. No bo patrzcie, czempioni Olimpii, nie rankingowe, coś nowego wprowadzili, czy ustawienie dowódców. Czyli możemy sobie wybrać, jakimi byśmy chcieli zagrać tutaj dowódcami, jeżeli chodzi o czempionów Olimpii i także ich ubrać i dopasować formację. I teraz tak, ja jak grałem z zestawienia ostatnio, to ja grałem w takiej konfiguracji. Uło Artur, Ragnar Liu i Filip z Hondą. Tak. I tutaj zrobimy sobie pierwsze co. Zrobimy sobie oczywiście tego pana. Tutaj wszystko jest już przygotowane. Stawiam oczywiście najlepszy gear. Moim zdaniem na i tutaj idziemy w ruch z ringiem. A tutaj mamy buty kawalerzysty. Więc tu już mamy chłop przygotowanego. A co do formacji, oczywiście wybieramy tą. Powtarzamy sobie. Aha, bo tu nie możemy nic innego wybrać. Oczywiście w najlepsze formacje. Więc on już tutaj jest przygotowany. Chło. Oczywiście też talenty. Tu musimy sobie rozstawić, żeby te talenty miały sens, więc to też będę potem robił. Ale najważniejsze tam ten gear. Co tam mieliśmy ten drugi, którym grałem? Drugim grałem Artur Liu. Przepraszam, Ragnar Liu. To akurat miałem tutaj takie polecone od gracza, który tutaj ze mną grał. Champion Olimpii i jest jeden z takich stopowych. Tylko od niego sobie biorę tipy. Potrzebuję coś się dowiedzieć a propos tego. I tutaj chyba wrzucimy bębenki.
Też sprawdzimy, jak to wygląda z tym, z hornem. Wszyscy ostatnio. Horn. Teraz tak, dziś atak. Tutaj buty. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Rączki. Tutaj mamy set bonus oddziałów, ok. Tak to zostawiamy u Ragnara i potem mamy jeszcze Filipa. Filip oczywiście to będzie gear leadershipowy. Sobie patrzę. Nie pyknąć. A. To. Ale wiecie, się upewnić, bo nie pamiętam wszystkich rzeczy z leadershipu. Okej. Odpalone. I jakie byście tu wsadzili te buffy, nie? To jest ciekawe. Z jednej strony mamy tutaj tego Ragnara, a właśnie Ragnara musimy dać pod... Pyk. Tutaj Filip powie. Filip akurat będzie szedł. Teraz pytanie. Co byśmy tutaj mu dali? Ragnar tam poszedł z bębenki też. Mi się wydaje, że dobrze by było mieć też bębenki. Horna, damy horna i to. Proszę te bębenki. Wydaje się, że to będzie dobra opcja. I oczywiście legendarne. Wydaje się, że to już będzie ok. I potem sobie przelecimy temat tych moich talentów, albo co już potem zrobię poza anteną do Champions Olimpii. Ale mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozstawienie Champions Olimpii. Ja ogólnie gram z zestawieniem, tak widzieliście, czyli gram tutaj z zestawieniem Filip Honda, Ragnar Lucze i Huo Artur. No i talenty, jeżeli chodzi o talenty, tutaj czasem albo biorę to na leadershipie, lub też czasem zmieniam na szeroki, przerażający. Ucisza wszystkie oddziały wroga w przeciągu 5 sekund. Lub też gram wszystkie swoje działania, zyskują 60 sekund, zyskują 60% do ataku i 20% do zadanych obrażeń. To środka VK. Tutaj idę w inicjujący bala. Tutaj zwiększam im te punkty zdrowia i obrony ataku. A tu mamy szybkość. Wydaje się, że to jest rozwiązanie. No i co? No i tutaj nam zostały w tym momencie tylko talenty do rozdania, nie? Ale to sobie poza anteną przerobię, bo nie pamiętam wszystkich na pamięć, jak gdyby to miało wyglądać, prawda? No ale samo to, jak już widzicie, no to temat jest dość taki prosty. A, jeszcze jedno, ja teraz na tym tutaj evencie, który mieliśmy, związany z tutaj walkami, ja tutaj zająłem 66 miejsce. Ja praktycznie od wczoraj po południu nie walczyłem, więc gdybym walczył, to bym gdzieś koło 30 kręcił się, bo wiem, że tam ludzie około 30 się kręcili, nawet więcej. Tym bardziej, że no, widzieliście, jak nam wyszły te walki, że były tragiczne, więc nic konkretnego. Co jak będzie przyszłościowo? To pytawaliście mi to pytanie wielokrotnie, to powiem szczerze, że nie chcę gdybać, ponieważ sam nie wiem, co wyjdzie. Mogę być jednego pewny, że no raczej tutaj krótkokadę zmienię na inne. Taki jest plan. I będziemy myśleć, jak poskładałem podania, gdzie co i jak.
i zobaczymy. Ogólnie strefa 6 raczej będzie bardzo ciężka. Przypuszczam, że przełęcze przyjmiemy i albo po prostu będziemy się tam bronić przy tej strefie 6, dokładnie tu. Za niedługo wejdziemy tutaj do strefy 5, którą mamy wspólnie z Ogiem. I mogę powiedzieć szczerze, że Ogień w tym momencie wygląda mocniej od nas i ja jestem tego pewny, bo Ogień tu jeszcze walczy. I to bardzo mocno walczy, więc ja jestem ogólnie bardzo takich sojuszników zadowolony. Ogień, który był spisywany na CA, też jest gorszy od nas, w tym momencie jest dużo lepszy moim zdaniem. Zobaczymy, jaka to będzie ta strefa tutaj 6. Potem jak przejdziemy tutaj do Ziga, raczej będzie ciężko wygrać to KVK, jeżeli wygramy to fuksem, ponieważ woda jest, czy wiatr jest bardzo mocny. Te królestwa 2, 1-5-2-5 i 1-2-8-1 robią bardzo dużą różnicę. Gdyby jeszcze 1-5-2-8 nie było, to byśmy sobie raczej dali radę, bo te dwa królestwa bardzo mocno walczyły tam i robiły robotę. No ale niestety nasze KVK wygląda w tym momencie tak, jak wygląda. No i Kingslandy odpowiedzą nam. Oczywiście ja sobie tutaj coś powalczę, jak będą tylko ołtarze potwierane, tam możemy wygrać, możemy też przegrać. Tam już się gra na jeden dobry marsz, więc mam nadzieję, że nas po prostu będzie więcej i ugramy coś. Samo ogólnie to, co się dzieje teraz tutaj w Rise of Kingdoms, jest dużo ciekawych rzeczy. Zobaczymy, co Lilith prowadzi też na dniach, bo wiemy, że czekam na ten event Ramadanu, czekam na nowego dowódcę kawalerii, o którym też już pewnie wiecie, że od jakiegoś czasu, że on czeka, żeby wyjść i żeby zawitać u nas na serwery. Ale wiecie, jak jest z tym. To jest od tak. Więc mi się wydaje, że tyle w tym odcinku. Chciałem wszystkim, tak jak mówię, chciałem wam wspomnieć o tym evencie, w sensie o tym wydarzeniu, które teraz mamy, jest bardzo fajne i te zdarzenia naprawdę się opłacają ze względu na zbieranie AP. Powtarzam to jeszcze raz. Czempionów Olimpii też sobie poustawiajcie, bo będzie mi się wydaje, że przyjemniejsza gra już z talentami, z full ekwipunkiem i girem. To na pewno też wam jakoś może zapracować, jeżeli chodzi o wasze gry w Czempiona Olimpii. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo.